prostu w nocy temperatura tak spadła, że ja myślałem, że tam około 2 w nocy to normalnie tam mi ten namiot to wyleci z zimna. No i on mówi, że tam kilka dni stał na parkingu pod Białymstokiem. Dzień dobry moi drodzy. Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku. O kurczę, jak mi się oko zamknęło. Witam w pierwszym odcinku serii Jak to daleko w Kirgistanie. Moi drodzy, jesteśmy jeszcze na kazachskiej ziemi, jakieś 60 km od granicy z Kirgistanem. Muszę się pozbierać, dosłownie pozbierać, no i jechać na Kirgistan, na granicę. Ktoś by zapytał: kierowniku, jak noc, jak noc? Powiem wam, że no grubo było. W sensie grubo było, bo poszedłem spać tak mniej więcej około godziny 19:30, no bo było już tak ciemno, nie było co robić. Nawet nie mogłem nic poczytać, ze względu na to, że oszczędzałem baterię. Druga kwestia jest taka, że jeszcze wiecie, spać mi się trochę chciało. A trzecia kwestia była taka, że moi drodzy, no po prostu pomyślałem, pójdę wcześniej spać, no to szybciej wstanę, a zasada na stepie jest taka, że po prostu w nocy temperatura tak spadła, że ja myślałem, że tam około 2 w nocy to normalnie tam mi ten namiot to wyleci z zimna. A z kolei gdzieś tak około godziny 8 takie słońce wyszło, że normalnie myślałem, że się ugotuje. No taka różnica temperatur, że szok. Ale zimno było, naprawdę, aż musiałem polar założyć, skarpety, no bo normalnie rożek mrożony ze mnie by był. Żadnych kolegów tutaj z namiotem. Słyszycie jak wiatr? Powiem wam, że ja to chyba się urodziłem Kazachem albo Mongołem. Jakoś tak lubię, powiem wam, przestrzenie, bardzo lubię przestrzenie. Ale wracając jeszcze do nazewnictwa Mongol. W Polsce użycie na kogoś określenia ty Mongole, to takie pejoratywne, złe, niedobre. Nie wiem skąd się wzięło, no bo to nie jest tak, że Mongołowie generalnie są głupcami. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Mają ogromną wiedzę na temat jak przetrwać na stepie. W sensie ogólnie, no, taką wiedzę, której większość z nas po prostu nie ma i może mieć nie będzie. Więc nie wiem skąd się to mogło wziąć, to określenie. Ja już przestałem tego określenia używać, jak zacząłem podróżować. Wiele rzeczy człowiek weryfikuje, kiedy zaczyna podróżować w życiu. Wiele rzeczy, moi drodzy. Ja ząbki myję, higiena zachowana, ale się powiem wam szczerze, nic nie chcę robić. Normalnie bym usiadł i sobie posiedział. Poczytał książkę i się nie ruszał nigdzie. Dzisiaj mam taki dzień. Nie wiem, o co chodzi. No i patrzcie, jaką mam gęsią skórkę. Widzicie, jak jest zimno? Jaki wiatr? Może zimno nie jest, ale wiatr jest, który sprawia, że jest zimno. A tu ktoś dwóję postawił. A i tam jest dwója. Przy namiocie. Proszę bardzo. Tu dwójka, tam dwójka, wszędzie dwójki, no. Ale te dwójki nie śmierdzą, żeby była jasność. Matę zwijam na taką tortillę. Ja wam mówiłem, że czarków nie ma, ale konie są. I teraz pytanie, jak konie się zachowują względem kierownika? Konie! Halo! Halo, tutaj! Tutaj jestem. Zapraszam na pogawędkę. Już się zapoznałem, tak wstępnie, więc będzie tylko z górki. Ściskam kumulusa. Tu stoją chmurę. Ojejku, aż się zdycham. Jem sobie kazachską czekoladkę, którą dostałem
od cioci i wujka, albo od siostry i brata tutaj w Kazachstanie. Tak jak na jednym z odcinków było powiedziane, że odnalazłem swoją rodzinę w Kazachstanie, więc zapomniałem wyjaśnić. Byłem z nimi na spotkaniu i faktycznie mamy wspólne korzenie, mamy wspólne więzy krwi. Niesamowite, jak, nie wiem, czy to kuzyn, czy to brat, czy to wujek, muszę to przeanalizować lepiej, jak jest bardzo podobny do mojego ojca, do mojego wujka, ojca brata. Niesamowite. Też niesamowite jest to, w jakim kierunku zaczął się rozwijać, co zaczął w życiu robić, na jakim etapie jest teraz. Niesamowite. Nie nagrałem tego ze względu na szacunek dla rodziny i zapomniałem to później powiedzieć. Byłem tak podekscytowany, że zapomniałem to nagrać. No właśnie, to właśnie tak się zadziało. Jak teraz z kamerą, wiatr popchnął mnie do tego, żeby zobaczyć się z rodziną i zapomniałem później to opowiedzieć. Niesamowite spotkania. Ten wujek i ciocia, no to mają około tam 60 lat, 55, tak, coś takiego. Spokój Paweł. No więc było naprawdę ciekawie. Mówili tylko i wyłącznie po rosyjsku, ale ja jakoś dam radę. No więc gościna, urodziny w Kazachstanie zaliczone. No i oczywiście zaproszeni do Polski, ale mówiły, że tutaj już jest ich dom, tu już są ich dzieci, tu już jest ich życie, tutaj mają wszystko, tutaj znają, tam nie znają, tam jechaliby na coś nieznanego. No dobra, jemy trochę czekolady i jedziemy dalej. Kirgistan odkrywać. Miejsce po sobie zawsze czyste, trzeba zostawić. Ktoś by zapytał: kierowniku, jaki plan? Odpowiedź brzmi: jest bardzo prosta. Planu nie ma, jest działanie. My tam nie pójdziemy. Nie pójdziemy tam. Kto drogi skraca, ten szybciej na drogę wraca. Zapamiętać, zapisać. W sumie można było iść tą drogą, bo kurde, tutaj będę iść po tych krzaczorach, a tu wyobraźcie sobie, są takie, zobaczcie, takie ocet taki kolczasty na przykład, ale on jest wysuszony, jaki on jest twardy. No i on jest wszędzie. To powiem wam, że to może nie wygląda tak hardkorowo na filmie, ale finalnie, tak jak idzie się w sandałach, no i się na te rośliny z kolcami nadzieje, no to stopy krzyczą o pomstę. Chłopaki! Na razie! Ja uciekam już! Trzymajcie się! Do zobaczenia! Dobra, już pożegnani. Ciekawe. O kurde, ty zając! Nie zauważyłem. Ale pobieg, ty! Kurde, prawie spodnie obsrałem. Kto by się spodziewał, że na wylotówkę idąc zając będzie sobie chillował. No dajcie spokój. O kurde, ale mnie zaskoczył, ty! Prawie na niego nadepnąłem. A to chyba jest taka technika. On stoi, się nie rusza, obserwuje i ja bym pewnie obok niego przeszedł. Niemniej jednak po prostu mój target jakiś wewnętrzny dał na prosto na niego nadepnąć. O, rękawiczkę można. Komu rękawiczkę na robotę? Ale miałem zarąbiste miejsce na nocleg. No tego się nie zapomina. Ten Ujgur, co wczoraj z nim jechałem, powiedział, że człowieku, tutaj przez Kazachstan to jadą ludzie z Polski, z Litwy, z Białorusi jadą. Zobaczysz jeszcze do domu tą ciężarówką z Polski wrócisz. No i tak się pośmialiśmy. Trafiony, zatopiony. Z moimi koleżkami tutaj, którzy tutaj poszli, właśnie z nimi złapałem stopa. Młodzi Rosjanie, którzy od roku mieszkają już w Almatach. A my tu jesteśmy, moi drodzy, na stacji paliw i zauważcie, że tutaj jest benzyna 80. I żeby jeszcze jesteśmy po stronie
kazachskiej i pamiętam, że chyba w serii z Kazachstanu nie wspominałem, jakie są tutaj ceny. Tutaj co prawda nie ma tych cen, ale ciekawostką jest to, że w ogóle paliwo 80 to kosztuje jakieś 2 zł na nasze. 93 jakieś tam 2,50, coś w tych granicach. A najciekawsza jest w ogóle cena gazu. Uwaga, uwaga, 60 groszy. Proszę zwrócić baczną uwagę. Stołeczna apteka. Ale najlepsze tutaj przy tych bukwach, czyli przy literach, są znaki komunistyczne. To jest dość ciekawe, że jeszcze się tutaj to ostało na południu Kazachstanu i na granicy z Kirgistanem. Spotkałem pana, on pyta skąd, ja mówię z Polski, on mówi, że on w Polsce był, maszyna mu się zepsuła, fura mu się zepsuła, fura to nic innego jak ciężarówka TIR. No i on mówi, że tam kilka dni stał na parkingu pod Białymstokiem, no i tam w ogóle z Polakami sobie hulał, kartoszkę robili, ziemniaczki, robili różne rzeczy, bigos mówi, popili trochę piwa, no więc bardzo dobrze wspomina Polskę. Pogadaliśmy trochę. Ktoś by powiedział, kierowniku, obskurna taka kawiarnia. No ale idę, zobaczę co mają. Zobaczę co oferują. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest dawane. No, słuchajcie, i dlaczego wchodzę i wychodzę? Prosta zasada w podróży. Jeżeli w jakiejś kafejce jest pusto, to trzeba brać sandały za pas i się zabijać. Bo jeżeli jest pusto, to znaczy, że jedzenie w tym czasie nie schodzi. A jeżeli jedzenie w tym czasie nie schodzi, to niekoniecznie musi być świeże. Oszukać przeznaczenie 14 w Kazachstanie! Idę tam bardziej pod granicę. Może tam bardziej ruchliwa będzie taka kafejka, gdzie mi ten koleżka podpowiedział. Mam 15 zł do hulania. Za 15 zł może zjem coś zjem. No, tu koleżka jeszcze mówi, że kurde, mówi, że 2,50 benzyna teraz kosztuje, że bardzo drogo. Ja mówi, że u nas kosztuje 7 zł, 6 z kawałkiem. On mówi, no to u was polityka zła. Ja mówię, nie no u was po prostu ropa naftowa jest w kraju, dlatego macie tak niską cenę tego paliwa, ale mówi, że dla nich to wciąż jest bardzo drogo. Łada 1300 SL w ładnym stanie. Zobaczcie jak zadbana. No i rzecz jasna jakieś Volkswageny, Hondy. Trochę tego jest. Tutaj mamy, moi drodzy. Ale jaja, co tam się dzieje, ty? Co tam się dzieje? Ale nie mam sił, słuchajcie, nie mam sił na integrację taką grubą. Tu jest granica między Kazachstanem a Kirgistanem. Tu mamy kafejkę taką małą. Zaraz zajdę, zapytam co można zjeść. I będzie kuszane. Jest i pierwsza czarina. Zobaczcie, kafe 24/7 i tacy mądrzy w podróży. I weźcie teraz wybierzcie. Wszystko po rosyjsku, wszystko ruskie bukwy. No, ale coś będzie trzeba zaraz tutaj wykminić. O, to byśmy zjedli. Tylko jak to się nazywa? Tenge, monety. Jest 100, 50, chyba jeszcze jest 200 moneta. Tutaj 20, 10. Przyznam szczerze, że będę trochę tęsknić za Kazachstanem. Jakoś mi bardzo mocno przypadł do gustu Kazachstan. No, więc taka sytuacja. Te monetki biorę do swojej kolekcji monet z podróży. Przeważnie nie przywożę różnych tam pierdołek, tylko właśnie monety zbieram i banknoty na pamiątkę dla potomków. Musicie mi częściej przypominać, żebym wam pokazywał co jem, bo czasami ja po prostu najzwyczajniej w świecie zapominam, wiecie, jak człowiek jest głodny. Tutaj mamy tak, tutaj mamy gulasz i tutaj mamy kaszę gryczaną gryczkę, a widelec po rosyjsku to jest bilka.
Lożka albo bilka. No, więc smacznego, moi drodzy. Proszę zobaczyć, to jest rzeka górska. Ta woda spływa właśnie z gór. Teraz jest tak słonecznie. Dobra, idziemy na granicę, ale ta granica wygląda bardzo, powiedziałbym, przyjaźnie, bardzo otwarcie. Tutaj cały czas migrują Kazachowie, Kirgizi, Tadżycy, Uzbecy. Cały czas się kręci. Tutaj zobaczcie, auta jakie. To akurat jest marka chińska. Tutaj z Kitaja bardzo dużo, moi drodzy, towarów idzie. Wszystko, co się produkuje, znaczy nie wszystko, duża część tego, co się produkuje, idzie właśnie z Kitaja. Moi drodzy, wydostanie się z Kazachstanu było tak proste jak, no nie wiem, czasami zakupy w Biedronce są bardziej skomplikowane niż wyjście z Kazachstanu, czy wejście do Kazachstanu było skomplikowane, co wiecie z odcinka. No ale dobrze, no zaczynamy przygodę w Kirgistanie, moi drodzy. Ta granica Kirgistan, Kazachstan, jesteśmy już po kirgiskiej stronie, bardzo szybciutko, przyjemnie. Powiedziałbym, że dawno już nie spotkałem się z tak szybkim i z tak tak szybkim i tak, wiecie, sprawnym przebiciem się. Zaraz policzę, ile muszę dolce wymienić. Zobaczymy, czy będzie korzystnie. U chłopaków hajs wymieniłem 50 dolców, można szaleć. Idę. Słuchajcie, idę. Przygotowany, zwarty do działania. Teraz będę musiał, moi drodzy, tylko kupić trochę internetu, żeby mieć łączność ze światem. Jakiś nocleg w Biszkeku, bo to 10 km stąd i będzie już gitara. Sorry, dziewczyny. Leninskoje. Łatwo można się domyślić, że od Lenina. No, moi drodzy. 10 tenge. Dychę znalazłem. No dycha to mało, co prawda, ale znalezione, nie kradzione. Do kieszeni spakowane. Dobra, ja będę musiał zaraz łapać stopa, tam sobie stanę w cieniu. Ale nie znam mojej filozofii. Zawsze jak wychodzę z granicy, to idę sobie z buta trochę, żeby trochę tego powietrza nowego w nowym kraju złapać. Koleżka tutaj jedzie. Do kierownika mówi, ja pytam się, kultura. Ile do Biszkeku? On mówi, nie, pal go 8. Zaraz kolejny się zatrzyma. On mówi, że 1000 som to 40 zł. Kolego, mówi, za 9 km 1000 to jest za dużo. Czy ja to wyglądam aż tak dobrze wyglądam? Chyba dobrze wyglądam. Ta koszula, elegancko, jeszcze nie taki... Dbam o siebie, nie na brudasa. Temu tak dużo krzyczą mi. Sprzedam, prodam. Chcecie, to możecie kupić. Spokojnie, cicho. Robotę można znaleźć, można hajs wymieniać, jako w kantorze pracować. Jak już wam się znudziło w Polsce. Dobrze, moi drodzy, czas najwyższy przywitać się z Biszkekiem i powiem szczerze, że Biszkek już na samym wstępie, o kurde, akurat na środku wyszło, światło akurat się zmieniło, skubane, niedobrze. Muszę teraz znaleźć miejscówkę na nocleg i pójść sobie trochę pozbierać, znaczy pochodzić po mieście. Pobujać się, dobra, szybka akcja. To jest, moi drodzy, Maksym, to jest tutaj narodowy kirgijski napitek z tych sfermentowanego ziarna, zboża. Zdrowie. O kurde, gazowane. Dziwne. Spasiba, wszystkiego dobrego. Ale dziwne, taki sfermentowany chleb
Kurde, myślałem, że to kwas, a to jednak nie kwas, moi drodzy. To taki sfermentowany chleb rozmoczony. Czuć powiedziałbym troszkę ziarna, takie otręby. Dziwne, dobre, ale dziwne, nie jest słodkie. Gdyby było troszkę słodsze, to by było ciekawiej. Zdrowie wasze i waszych czarków. W końcu jestem w domu, moi drodzy. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ceny zgadzają się z kierowniczym cennikiem. A mianowicie, no, transport, pamiętacie tego dziadziuszkę, który 4 dychy chciał 40 zł na nasze. Za transport tam 10 km? Ja mówię, dziadziusza, nie ma opcji. A później się okazało, że wyczaiłem autobus, za który zapłaciłem, uwaga, 75 groszy. Więc dziadziuszka chciał tak, no, plus minus 45 razy więcej. No więc pogoniłem dziadziuszkę. Ale ceny są naprawdę przyzwoite i takie... Dawno już nie byłem w kraju, w którym autentycznie mogę powiedzieć, że jest naprawdę tanio, moi drodzy. Jest naprawdę tanio. Jedziemy autobusem. Za autobus 11 somów. 11 somów to jest mniej więcej 50 groszy. 2 przystanki jadę na nocleg. Tutaj szefu ma tak monetki porozkładane elegancko. No to co to za zbiórka? O kurczę, takie zbiórki to dawno nie widziałem. Co oni tutaj robią? Tutaj meczet centralny. Agregaty prądotwórcze, ale o co chodzi, to nie wiem. Będę musiał się dowiedzieć. Wyobraźcie sobie, że pojechałem nie tam, gdzie trzeba, a tutaj widzimy taką stylówkę. Ja kiedyś taką bluzę Adidasa to normalnie miałem, moi drodzy. I jeszcze do tej pory bym miał, gdyby nie moja dziewczyna, która powiedziała, że Tomek, no już nie rób lipy. Ile można chodzić w tej bluzie? A ja już w niej chodziłem, nie wiem, z 15 lat, czujecie to? Słuchajcie, sytuacja jest taka, że Kirgistan, tak żebyście mieli troszkę pogląd w tym pierwszym odcinku, Kirgistan jest 1,5 raza mniejszy niż Polska i jak w Polsce mamy 36 milionów ludzi, to w Kirgistanie, moi drodzy, mamy tak 7 milionów. Dajmy na to, tak zaokrąglam, żeby łatwiej się liczyło. 7 milionów ludzi, więc to jest, moi drodzy, dużo mniej, a ze względu na to, że Kirgistan w ponad 90% jest pokryty górami. Lubię chodzić, bo wolniej człowiek się porusza. Tu teatr wypatrzyłem. Pójdę, zapytam, kiedy sztuka jakaś będzie. No trochę tak brzydko ubrany, no ale co poradzisz? Może zakryty, zamknięty. No szkoda, że zamknięty. Tak bym troszkę liznął kirgijskiej kultury, moi drodzy. Zobaczcie, jakie lody Karakum. To chyba stara stolica Mongolii, jak dobrze pamiętam. Słuchajcie, dawno nie jadłem tak dobrego loda. Mrożonka, ale obadajcie to, obadajcie papierek. Mrożonka. Kurde, jest tak pyszny, że w szoku jestem. Co prawda kosztował z 5 zł. Wziąłem, który mi się na pakowanie podobało i trafiłem. Słuchajcie, jaka akcja. Tutaj za mną jest hostel. Wbijam do tego hostelu i mówię do gościa, no jaki macie pokój? On mi pokazuje i mówi mi cenę taką, wiecie, wygórowaną, dużo, 50 zł. Za 50 zł taki hostel nie stoi, w internecie jest taniej. Ja mówię, żeby opuścił. On mówi, że nie. Ja pytam czemu? Bo już miejsc nie ma. A tam w środku widać, że nie wiem, no z 12 łóżek wolnych. Bo to taki wielki hostel, taki pokój na 30 łóżek. Coś ja mu się chyba nie spodobałem. Wy wiecie, że ja mam wszędzie braci i siostry. Teraz moi bracia Hindusi, z Hindusami pogadałem sobie. Oni tutaj, wiecie, do Kirgistanu naprawdę dużo narodu zjeżdża ze względu na to, że Kirgistan jest po prostu otwarty na przybyszów z Indii, z Rosji. W sensie tutaj bardzo łatwo się dostać. Na przykład Rosjanie to w ogóle nawet tak jak my, tylko pieczątka i poszło, nie trzeba nic płacić, elegancko. Ale pomijając, moi drodzy, ja już będę kończyć dzisiaj ten odcinek, ten wywód. Taki pomieszany trochę. Kazachstan, Kirgistan.
Tutaj trochę pospaliśmy na stepie. No przyznam szczerze, że się dzisiaj trochę zmęczyłem i też muszę jeszcze butować do kolejnego hostelu, sprawdzić, czy mnie przyjmą. Wypatrzyłem taki hostel z takim radzieckim wystrojem. 4 łóżka w pokoju, więc powinno być dobrze. Moi drodzy, więc na dzisiaj już kończę. Dzisiaj już sobie zrobię odpoczynek, pójdę coś zjem, nie będę kręcić, bo to jest naprawdę wymagające. Nie wiem, czy bierzecie to pod uwagę, że takie robienie vlogów naprawdę jest energochłonne i to mocno. Więc moi drodzy, standardowo o co proszę, wiecie, łapeczka, ślad węglowy, poczta sandałowa, może przez komunikatory, przez Messengera, o się zaplułem, tudzież przez WhatsAppa do swoich znajomych. Rzecz jasna, pogłaskajcie swoich pupilów, jak nie macie pupilów, to męża bądź chłopaka. No dobra, wszystkiego dobrego moi drodzy. Miłego dnia wam życzę, dziękuję za obecność i wspólną podróż po Kazacho-Kirgistanie. Cześć!